W głębi australijskiego buszu, między eukaliptusami a omszałymi głazami jest miejsce, o którym mówi się szeptem. Miejsce, które nie powinno istnieć, a jednak istnieje. Kariong, wąski skalny przesmyk, w którym znajduje się ponad 300 znaków wyrytych w piaskowcu. Znaków, które nie przypominają niczego australijskiego, a raczej egipskie hieroglify. Dla wielu badaczy może to być współczesny żart. Jedna z teorii mówi, że ktoś wyrył te znaki w latach 70., może trenując rzeźbienie albo robiąc to dla zabawy. To jedna teoria. Inna opinia mówi, że trudno uwierzyć, by ktoś poświęcił miesiące ciężkiej pracy, wyżłabiając ponad 300 symboli w miejscu, do którego trudno dojść i gdzie nikt nie przechodzi przypadkiem. To wciąż tylko opinie, nie fakty. Faktem jest jedynie to, że część znaków nie występuje w żadnym znanym systemie egipskich hieroglifów, a inne przypominają formy archaiczne, choć nie dowodzi to ich starożytnego pochodzenia. Istnieje też kilka interpretacji, czym są te znaki. Według jednej z nich, nie faktu, nie legendy, znaki opowiadają historię młodego egipskiego księcia. Miał przybyć tu z załogą, rozbić się u wybrzeży Australii i wędrować w głąb lądu, szukając pomocy, aż do dnia, w którym śmiertelnie ukąsił go wąż. Jego słudzy mieli w żalu wyryć na skale opowieść o jego życiu i śmierci. To był ostatni ślad ich obecności, zanim zniknęli na zawsze. To piękna, bolesna historia, ale czy prawdziwa? Są też tacy, którzy w tych znakach widzą historię nie egipską, lecz gwiezdną. Mówią, że inskrypcje opowiadają o istotach, które przybyły z kosmosu, o katastrofie statku, nie żaglowego, lecz kosmicznego, o przybyszach, którzy próbowali przetrwać na obcej planecie. To nie jest fakt, nie jest dowód, to kolejna interpretacja. Ale pozostaje pytanie, dlaczego ludzie z tak różnych stron świata czują, że te znaki są czymś więcej niż tylko zwykłymi nacięciami na skalnej ścianie? Przez Kariong przewinęły się już tysiące ludzi. Przyjeżdżają z różnych krajów, z różnymi historiami i z różnymi pytaniami. Jedni znają wszystkie spory archeologów, inni przyszli tu tylko na spacer po buszu. Stają w wąskiej szczelinie między skałami, dotykają chłodnego piaskowca, śledzą linię znaków palcami. Dla jednych to ślad zapomnianej wyprawy, dla innych zapis spotkania z kimś spoza ziemi, dla jeszcze innych po prostu niezwykła zagadka wykuta w kamieniu. Przez lata znakami z Kariong zajmowali się dwaj niezależni badacze, Steve i Evan Strong. Nie twierdzą, że znają odpowiedź, nie mówią też, że to fałszerstwo. Robią coś innego, dokumentują każdy symbol, porównują go z setkami innych systemów pisma, analizują linie, proporcje, symetrię i błędy. Ich praca to setki godzin w buszu, tysiące zdjęć i rozmowy z rdzennymi strażnikami ziemi. Dla jednych są pasjonatami, dla innych kontrowersyjni. Ale jedno jest pewne, to dzięki nim świat dowiedział się o Kariong. I to, że oni jako pierwsi powiedzieli głośno, że te znaki zasługują nie na wyśmianie, lecz na zbadanie. Gary Bostock, uzdrowiciel z rodu Bundialung, a także strażnik opowieści. Kiedy stanął przed hieroglifami w Kariong, nie patrzył na nie jak na zagadkę archeologiczną. Powiedział tylko, że to miejsce jest związane z tymi, których znamy z opowieści i tradycji rdzennych ludów. Z tymi, którzy byli tu przed nami, o których mówi się w pieśniach, historiach i ceremoniach. Kiedy wieść o hieroglifach rozeszła się po okolicy, pojawili się inni. Ci, którzy patrzyli na skałę nie tylko jak na kamień, ale jak na opowieść, która domaga się odszyfrowania. Przez ponad 20 lat grupa pasjonatów wracała tu regularnie. Nie mieli grantów, laboratoriów, sponsorów, ale mieli
sprzęt. Studiowali każdy znak, mierzyli głębokość nacięć, porównywali linie narzędzi, sprawdzali, czy erozja na krawędziach jest naturalna, czy współczesna. Ich wniosek? To nie wygląda na szybki żart z lat 70. Za dużo pracy, za dużo powtarzalności, za dużo dyscypliny. Jeden z nich, stary bushwalker o imieniu Mark, powtarzał: fałszerz, który zrobiłby to dla zabawy, musiałby mieć obsesję, nie poczucie humoru. Była też druga grupa, taka, której nie interesowały analizy i mikroskopy, tylko wrażenia, odczucia, energetyka miejsca. Mówili rzeczy, które brzmiały zbyt dziwnie, by móc je zignorować. Że niektóre znaki wyglądają cieplejsze w dotyku niż reszta skały, że między panelami hieroglifów da się wyczuć lekki nacisk, jakby powietrze drżało albo zagęszczało się, że przy dłuższym staniu w wąskiej dolinie czuli obecność, nie groźną, nie ludzką, tylko starą. Nie twierdzili, że to duchy, nie twierdzili, że kosmici. Mówili tylko: to miejsce reaguje, w jakiś sposób widzi, że tu jesteśmy. Inni opowiadają historię jeszcze bardziej niezwykłą. Według nich hieroglify nie opisują statku morskiego, ale coś, co przyszło z nieba. Upadek albo awaryjne lądowanie czegoś, co nie wygląda jak żaden znany okręt. Dlaczego wierzą w taką wersję? Bo wśród znaków widzą figury o wydłużonych głowach, linie przypominające trajektorię lotu i wzory, które w ich oczach wyglądają jak mapy gwiazd. To teoria pasjonatów paleoastronautyki, badaczy UFO i ludzi, którzy od lat zbierają świadectwa o świetlistych kulach i dziwnych światłach nad wschodnim wybrzeżem Australii. Oni nie mówią, że to fakt, mówią tylko: to wygląda inaczej niż wszystko, co znamy. Dla wielu archeologów odpowiedź na zagadkę Kariong wydaje się prosta. Mówią: to musi być współczesne. Powstało w latach 70. Ktoś skopiował hieroglify z książki. Ta teoria krąży od dekad. Jest wygodna, uporządkowana i łatwa do przyjęcia, ale kiedy spojrzeć na nią bliżej, pojawiają się pytania, których nikt do końca nie potrafi wyjaśnić. Bo jeśli to naprawdę żart z lat 70., to dlaczego wiele znaków wygląda na starsze? Dlaczego w najgłębszych nacięciach zbiera się patyna? Dlaczego krawędzie części hieroglifów są zaokrąglone przez czas, a nie świeżo ostre jak po młotku i dłucie? I jeszcze jedno. Dlaczego wśród tych znaków są formy, których w tamtych latach nie było w żadnych popularnych książkach? To już nie pasuje do obrazu szybkiego żartu. Przez lata wokół Kariong narastały dziesiątki interpretacji. Jedne brzmią rozsądnie, inne odważnie, jeszcze inne przypominają legendy opowiadane przy ognisku. Ale jedno jest pewne: to miejsce istnieje, a inskrypcje, cokolwiek o nich myślimy, zostały wyryte ręką człowieka. Nie przypadkiem, nie jednym pociągnięciem dłuta, to setki, może tysiące uderzeń. I właśnie dlatego jedni widzą w nich ślad bardzo starej historii, a inni zwykły żart, który wyrósł ponad swoje znaczenie. Tak czy inaczej, skała mówi tylko tyle, ile potrafimy z niej odczytać, i tyle, ile pozwala nam zobaczyć czas. Bo Kariong to nie tylko spór o to, kto te znaki wyrył, kiedy. To także pytanie o to, dlaczego ludzie z tak różnych miejsc świata czują, że skała skrywa coś więcej. Może prawdę historyczną, może pamięć kultury, a może coś, co można poczuć tylko wtedy, gdy stoi się tu naprawdę, w ciszy, w buszu, między dwoma ścianami kamienia. Jedno jest dzisiaj jasne: hieroglify z Kariong nie powiedziały nam jeszcze wszystkiego. A wygląda na to, że ta historia dopiero się zaczyna. Koniec, warto dodać jedną ważną rzecz. Nie wszystkie miejsca w Australii można swobodnie fotografować, a na wielu z nich natura z biegiem lat po prostu się zmienia. Światło, roślinność, erozja piaskowca. Obrazy w tym filmie zostały stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji.
Niektóre są wiernym odwzorowaniem rzeczywistych miejsc, inne delikatną stylizacją tam, gdzie opowieść potrzebowała metafory. To narzędzie, które pozwala nam opowiedzieć historię, nie udając, że pokazujemy dokument. A to dopiero początek naszej niezwykłej podróży. W kolejnej części wrócimy znów do serca australijskiego buszu. Tam, gdzie cienie opowiadają historię, a kamienie wciąż pamiętają więcej niż chcemy przyznać. Jeśli ta opowieść poruszyła Was choć odrobinę, to w następnej odsłonie czeka coś, co nie pozwala o sobie zapomnieć. Do zobaczenia już wkrótce.